Jestem w wielkim szoku. Włosi, którzy są tak zażartymi kibicami i tak rozmawiałam na temat sportu wszędzie, na ulicy, w sklepie, w barze to znaczy w kawiarence, podczas Mistrzostw Świata Włosi zamarli. Mówię Wam, że zamarli. Jestem Ewa, mieszkam we Włoszech 30 parę lat i zapraszam Ciebie na kanał. Dzisiaj Ci powiem, co się wydarzyło podczas Mistrzostw Świata. Będziesz w szoku. Ja często Wam mówiłam na filmach, że Włosi jak idą do baru wypić espresso, to po prostu rozmawiają na różne tematy, które są bieżące, czyli coś się wydarzyło we Włoszech, to oni od razu bla bla bla, jakaś sytuacja pozytywna, negatywna, komentują nawet przez te 5 minut, czy te nawet 3 minuty, które są i piją espresso, rozmawiam na takie tematy. Rozmawiałam też na temat futbolu włoskiego, futbolu międzynarodowego, światowego. Teraz mówię Wam, Włosi zamarli, opuścili ogony. Po prostu na temat futbolu nikt nic nie mówił. Nikt. Ja chodzę do kawiarenki codziennie, piję kawę. No mówię Wam, nic, żadnych takich tematów. Inne tematy, o których teraz ja nie będę mówić. W każdym bądź razie nie ma tematu futbolu. W telewizji włoskiej tylko Rai Uno albo Rai Due o Rai Sport pokazywali Mistrzostwa Świata. To znaczy Rai Uno pokazywało Mistrzostwa Świata i była transmisja nocna, bo przecież u nas inny czas, w Ameryce inny i ja często oglądałam te wszystkie mecze, no nie wszystkie, ale często oglądałam i słuchałam, co oni tam mówią. No i na koniec oglądałam też, jeżeli chodzi o ostatni mecz, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej. Ja stawiałam na Argentynę. W telewizji włoskiej, w Rai Uno, niektórzy postawili na Argentynę, a niektórzy na Hiszpanię. Akurat Argentyna nie wygrała, wygrali Hiszpanie. Jeżeli nie masz jeszcze subskrypcji na moim kanale, to zasubskrybuj. Tu się dużo dzieje. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z Włoch i będę dalej kontynuować ten temat. Otóż powiem Wam, że bardzo byłam zaskoczona, że Hiszpanie wygrali, bo naprawdę ja stawiałam na Argentynę. Argentyna ma dobrych zawodników, dobrych w ataku, Messi tak samo, a jednak nie wygrała. I co najlepsze, powiem Wam, co było dla mnie takim zaskoczeniem i to jest taka ciekawostka dla ludzi, którzy są przesądni. Ja też jestem przesądna. W telewizji włoskiej powiedzieli, że nie ma prezydenta Argentyny na stadionie w New Jersey, dlatego że on jest przesądny i nie przyjechał na mecz. Żeby się dobrze im wiodło, to on nie przyjechał. Natomiast jeżeli chodzi o Hiszpanów, no to był i król, i inni przedstawiciele z Hiszpanii. I co się wydarzyło? Pomimo, że ten taki przesądny, jak to się mówi po włosku, Scaramazia, dobrze chyba powiedziałam, to mówię Wam, to i tak nie pomogło. To i tak nie pomogło. Szczęście się uśmiechnęło do Włochów. Szczęście się uśmiechnęło do Hiszpanów. Przepraszam za przejęzyczenie. I co się wydarzyło w telewizji włoskiej? Telewizja włoska oczywiście była zadowolona, że Hiszpanie wygrali, tam oceniali bardzo dobrze, ale ta ocena była gorzka i zaraz jeden z komentatorów powiedział: musimy wziąć przykład z Hiszpanów. Przykład z Hiszpanów chodziło o to, że oni postawili na co? Na młodych zawodników, na odwagę Hiszpanów. Włosi, ten komentator i inni zaproszeni goście w telewizji włoskiej z takim gorzkim stwierdzeniem stwierdzili, że jednak trzeba dawać szansę młodym ludziom, młodym talentom i trzeba ich w
wciągać w drużyny, w te grupy najlepsze, w Serie A i dawać im te szanse, bo zobaczcie, postawili na młodych zawodników Hiszpanii. Obok tych, którzy mają doświadczenie już kilka lat grają, czy kilkanaście lat grają w piłce nożnej, w drużynie. I młody to młody talent, szybki, szybko myśli, to są nowe generacje, a we Włoszech jest zastój. Dlatego oni to stwierdzili z takim gorzkim smakiem, że to nie tak powinno być w futbolu. Włosi po prostu, nawet powiem Wam, że oni nawet na temat futbolu nie chcieli rozmawiać, tak, jeżeli chodzi o takich ludzi, takich, co sobie chodzą po tej ziemi. Ja jak się zapytałam mojego męża Włocha, co sądzi o mistrzach świata, o Hiszpanii, to on ich skrytykował, powiedział, a teraz zostali mistrzami świata i zobaczysz, czy oni w ogóle zostaną jeszcze raz. No oni już zostali drugi raz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak grają Hiszpanie, to biorąc pod uwagę jako mistrzostwa Europy, to Hiszpanie pod uwagę Hiszpanów, to Hiszpanie w 1964 roku zostali mistrzami Europy. Później zostali mistrzami Europy w 2008 roku, w 2012 i w 2024. Sprawdzałam to na Google, ale jeżeli się pomyliłam, to tutaj u góry Wam napiszę. Więc oni 4 razy byli mistrzami Europy i zostali mistrzami świata w 2010 roku i teraz w 2026, więc między 10 rok a 26 jest 16 lat. W ciągu 16 lat zostali mistrzami świata. A Włosi się nawet nie zakwalifikowali i jeszcze przegrali z jaką drużyną. No dajcie spokój. Więc Włosi mają taki niesmak. W ogóle tutaj żadnych tam flag nie widziałam Hiszpanów w oknach, ale widziałam jakąś flagę z Argentyny. Może jakiś Argentyńczyk mieszka tutaj w okolicach właśnie Rzymu, bo ja mieszkam w Rzymie, ale tutaj mieszkam w Ostrii, więc ja widziałam w jednym oknie taką właśnie flagę. Polacy też się nie zakwalifikowali do mistrzostw świata, w ogóle się nie zakwalifikowali. Ciekawe jak te moje okulary, czy dobrze, czy nie. Założyłam, bo wiecie, raz słonko, raz chmurka, ale u nas ogólnie jest bardzo gorąco. No i na pewno też polscy komentatorzy mieli też niesmak, jak mówili o Hiszpanach, a może nie, może się mylę. Weźcie mi, napiszcie w komentarzach, kto oglądał transmisje Mistrzostw Świata, transmisje różne i między innymi ostatnią transmisję, jeżeli chodzi Hiszpania, Argentyna, jak komentowali polscy komentatorzy sportowi ten mecz, co mówili o Hiszpanach. Ja bardzo lubię mecze, no jestem taką kibicką, że oglądam mecze, sprawia mi to przyjemność, ale wszystkich tych piłkarzy nie znam, ale takich wiecie, najsłynniejszych to znam. W każdym bądź razie lubię piłkę nożną. Za to mój mąż w ogóle nie chciał oglądać piłki nożnej, on lubi piłkę nożną, ale nie jest takim zażartym kibicem jak ja, że ja jak są fajne mecze, to oglądam. Lubię też oglądać, tak a propos co lubię, to lubię oglądać siatkówkę, więc siatkówkę lubię, kibicuję polskiej drużynie. Pamiętam jak w siatkówkę grała polska drużyna z Włochami, ja kibicowałam polskiej drużynie, a mój mąż włoskiej i to było szalone. Mój mąż się nie zgadzał, ale wtedy my wygraliśmy, zostaliśmy mistrzami. No także ja zawsze będę polskiej drużynie kibicować i gdyby Polacy grali w Mistrzostwach Świata, to na 100% bym kibicowała polskiej drużynie. Słuchajcie, muszę zakończyć moje gadanie, bo cykady zaczęły tutaj znowu grać. Cikale po włosku. Jejku, będzie szum, ale to nic. Zakończę. Dziękuję bardzo, że zostałeś do końca tego filmu. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z Rzymu. Zasubskrybuj, jeżeli nie ma subskrypcji. Zostaw ślad po sobie, typu łapka w górę, komentarz i widzimy się na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!